Cześć, siemanko, witam was w kolejnym filmie. Z racji tego, że tych pługów już tu trochę mamy, bo jest ich aż 5. Patrzcie, tam stoi Unia Grudziądz, 2 razy Kronę, 1 razy Frost. Więc chcę wam nagrać takie porównanie trochę tych pługów. Mam tu miarka ze sobą, pomierzymy ich wysokość słupicy chyba tak się nazywa. No, rozstaw korpusów i takie tam różne rzeczy wam opowiem. Może zaczniemy od tego najstarszego pługa, co tu jest. Jest to Unia Grudziądz, dwuskibowy. Nim orało się zawsze 60 i jako tako on jeszcze orał. Nawet tako dość długo gorczyca, wysoko, co sięgała do maski traktora, do 60, nawet ponad maska. By takaś miał jeszcze te stare filmy, to by da coś mógł wrzucić tam, żebyście mieli taki, wiecie, widzieli jak to tam orało się. No to tu prosta regulacja kółkiem. No i chyba tyle z regulacji, bo szerokość pierwszej skiby to ustawiało się na przesuwaniu tych ramion, a to już jest dupa, bo wtedy punkt ciągu nie jest taki jak powinien być. Tu regulacja od, jak to się nazywało? Od liniowania. Co? No pożycz se. Moja, od taty tako fajno. Od liniowania to jest. No i tyle, no. Pług pewnie ma już tu z 50 lat. Coś tu na nim pisze, jest tabliczka, ale czy to idzie odczytać jeszcze? Coś na niej pisze 1980, czyli 40 lat już prawie. 40 lat i do dzisiaj jest w tym gospodarstwie. Widzicie? To już zabytek. Przejdziemy teraz do drugiego pługa Unii, 3-skibowy. Kupiliśmy go w 2014 roku albo 2013, już nie pamiętam teraz. Wtedy, kiedy kupiliśmy Zetora. Sprzedaliśmy 2-skibowy obrotowy, którym orała wcześniej 60 i kupiliśmy taki coś. No to już nie mogę powiedzieć, że to jest pług, do mnie to jest spych. On tak ciężko szał, że Zetor go miał bieda uciągnąć. Też mam filmik, jak oraliśmy na 3 traktory, on go tu wrzuca. Regulacja tak samo jak tu, liniowani, też to beznadziejne jest zrobione. Szerokość pierwszej skiby tak samo jak to, jak w tamtym na ramionach. No ale to strasznie ciężko ten pług szał, strasznie ciężko. Jedyny plus, że ma nowe odkładnie. Nowe te, nie jak to się nazywa, piersi, nowe piersi i nowe ścinacze też, ale ścinacze to już my dokupili. Nowe odkładnie są z tego powodu, że kupiliśmy go od takiej baby, co umarł jej chłop. No i chciała sprzedać pług. No to jakieś małe gospodarstwo. No i co? Zajechaliśmy ten pług, obejrzeć, fajnie. Bierzemy, daliśmy za niego 9 stówek wtedy. A ona go, no jak już my po niego przyjechali drugi raz, nie z przyczepką, że ma jeszcze części do niego, nie? I miała 3 oryginalne odkładnie i piersi. Także widzicie, jak to się dobrze zachowało. Schowali sobie tam kogoś na strychu, to mieli schowane. Chłop, to już były zjechane dość fez. Chłop zamiast wymienić se, nie? Orać fajnymi, to chował to nie wiadomo po co. Nie dożył tego, żeby ich założyć. No i pług jest jak nowy, no ale co z tego, jak orał beznadziejnie. Według mnie ciężko szał i to nie była orka. Krój też tu miał jakiś płaskownik do niego dospawany, nie wiem po co. Dobra, teraz prawie że najnowszy pług na gospodarstwie. Kronę Mustang, to jest od ojca, kupił sobie do 60. Lemiesze nie są oryginały. Miał oryginał Frank Original. No ale uznał, że sobie do wykuć i wykuli mu z jakiegoś czegoś, nie wiadomo czego. Pierwszy film, co było z orki 60, to fajnie orało. Ten na tych lemieszach już 60 nie miał jak go uciągnąć. Ogólnie no, nie dochodziła ziemia do tego ścinacza. No może dziwne to jest, ale jak dał te lemiesze, no to ziemia przestała tak wysoko przychodzić i już nie krył tak fajnie. Zresztą widzieliście na filmie z kukurydzy, jak to orało.
No, szału tam nie było. Dopiero jak ujek zapił do Zetora i tak go puścił na 30 cm, no to już wtedy to szło dość dobrze. Bo ta ziemia, wiadomo, więcej ziemi wyżej przychodziło, lepiej zakrywało. On tu ma fajną regulację, dość prosto. Tu ustawimy szerokość pierwszej skiby. Kurwa, ujebane od ta woda. Od pierwszej skiby, no i tu ustawiamy se liniowanie, nie? To jest odkręcone, widzę. Liniowanie i więcej nam nie trzeba. Aha, bo tu jeszcze się ustawia szerokość skiby, ile ma brać, nie? Od 30 do 40 cm mi się wydaje, ale nie jestem pewny teraz. Raz, dwa, są jakieś raz, dwa, 3, 4, 6 i 6. Ktoś się pomylił chyba. Na skali tu jest 5, a tu jest... albo też piątka, no nie wiem, może 5 i 6. 5 pozycji 6, to ile by to było? 10 na 6? Dziwne, co 2, co 1,8 cm? Chyba, że biorę 45 na skiba, ale raczej nie. No może brać 42. Teraz jest ustawiony na najmniejszą szerokość. Najmniejszą szerokość, a i tak tu widzicie jest szpara między tym. To już ziemia nie jest cało odkrowana, no jest łamany kąsek. A może ujek go rozszerzył? Teraz nie wiem. Nie wiem, bo nie było mnie tam jak orał. Ale chyba jest dali na 30. No 60 może by dała rady na tamtych lemieszach i 2 razy 40 brać. Nie wiem. Następny pług, Krone Halla. Ten jest do sprzedania właśnie. Mamy go od 2015 chyba. Wtedy sobie go wymalowałem, ale farba była kiepskiej jakości, wyblaknął mi. Kółko jest taki, to już dorabił poprzedni właściciel, ale do dzisiaj umie jeździ i nie ma problemu. Też jest fajny, nie jest zużyty. Patrzcie ile jeszcze lemiesza. Lemierz odkładnie dość fajne, przedpuszki. Czy są grube? Tu w tym miejscu jednym jest cienko, ale nie jest wytarty, nikaj nie widać. Jedynie tu jest trochę skomplikowane te ustawianie szerokości, bo trzeba popuścić te dwie śruby, ta jedna i wtedy tu sobie ustawić. Załóżmy, że tam, nie wiem, no teraz jest ustawiony pod mój traktor, no to widzicie mniej więcej tak, to tu się kręci śrubą, przesuwasz go w ta, załóżmy, no i później zaś tam musisz wyliniować go. No trochę to jest skomplikowane, ale raz się to ustawia na nie, raz ustawisz i potem już jedzie. Też ma taki ramię. Tu jest mocowanie tego ramienia z takim ala pakomatem, że on się obraca razem z pługiem. Ja już tego nie używam teraz, bo nie było czasu w sumie tego zakładać. Używałem to ostatni raz kiedy? W 2018 chyba. No jak oraliśmy pod pszenicą. To był pierwszy mój sezon właśnie. Lemiesze są fajne, eleganckie. Jak ktoś go chce kupić, to naprawdę polecam. Kosztuje 5,5 tysiąca. Myślę, że to nie jest aż tak dużo. Wszystkie elementy są w dobrym stanie, nic nie musicie tu wymieniać. Mi się nim orało bardzo fajnie. Nie, że trochę mało brał, bo to jest 3x30, ale do jakiegoś Zetorka takiego 72 to jest idealnie. No i tu już najnowszy Frost Mosel. Trzeba wam powiedzieć, że tam mnie wkurwicie trochę. Pisaliście, że spawany. Pokorza wam był spawany. No dobra, zobaczymy. Tu był spawany. To też było spawane. Tu było spawane. Tu wszystko. To wszystko jest spawane. Jeszcze nie widziałeś takiego pługa, który by nie był pospawany. A że tu ktoś się naspawał sobie kąsek płaskownika z góry i z dołu, żeby to wzmocnić. No to sorry, ale tam pisaliście, no nie będzie to orało, bo jest spawany, w życiu bych nie kupił pługu, co jest pospawany. Wchodzisz na kanał, a tam Unia Grudziądz zagonowy pług. No to taki gościu coś wypowiada się o pługu. Mi to nie przeszkadza, że jest pospawany. Jak jest coś dobrze zrobione, no to w czym jest problem, że to było spawane? Ktoś to zrobił dobrze, no może jak ty byś to spawał, no to by była kaszanka, ale... No i tak jak godołek, nie umiesz spawać, to się nie chytaj, proste. No i tak, tu już godołek trochę o tej regulacji, ale nie wiem czy do końca to... Może ktoś nie oglądał filmu, nie? No to tu jest regulacja szerokości orki, 3 szerokości, 30, 35, 40. Teraz jest ustawiony na 35. Tu mamy skala, którą nam pokazuje jak jest ustawiony. Tu dwie śruby rzymskie do regulacji. Na tym się reguluje pierwsza skiba i liniowani. Według mnie to jest najfajniejsze.
Znaczy no, nie najfajniejsze, jest tak samo dobre jak w tym Krone, tak samo proste. No jest tak samo proste. 2 kroje, co w nim muszę zrobić? Amortyzator do kółka, bo nie amortyzuje za bardzo. Ale to nie jest problem, styknie tam pewnie nalać oleju. Musiał wycieknąć albo coś takiego. 2 kroje, dość ciężki pług. Tu jedynie coś z tym kółkiem jest jakiś luz. Łożysko musiało klęknąć, też trzeba będzie zrobić, ale to się zrobi. No i tak już mniej więcej wiecie, jak wyglądają te pługi. Teraz wezmę semiarka i zmierzymy odległości między korpusami i wysokość. To zaczniemy, nie wiem dokąd mierzyć, czy tu będę mierzyć dotąd. Krone Mustang, wysokość ile? 67. Tu do Lemesza by było 70 mniej więcej. No coś koło 70. Tu ile? 67 jakoś. Odległość tu? Tak zmierzymy. No, odległość tu, powiedzmy, że tam jest ile? 8, 92 odjąć 8, to 84 załóżmy. W tamtym to nawet nie będę mierzył, bo w tym nie orałek kukurydzy, to nie wiem. W tym orałek kukurydza idzie super. Wysokość od ramy, no tak samo jak Krone, 69, tam miał chyba 67. A tu do Lemesza ma 70. No jeszcze jakby tu policzyć połówkę ramy, no to trochę więcej, nie? Do osi będzie trochę więcej. Tu odległość 98, a to ma ile tam? 98, 7. No to 90 cm. Odległość między korpusami 90 cm. Coś jeszcze? A jeszcze mogę zmierzyć długość całego pługa, ile ma. Tak z ciekawości jedynie. W porównaniu do tamtego. Kurde, spadło mi to. Dobra, zachodźa tu. Do końca 2,80. No to tamten będzie miał porównywalnie, bo chyba Niemiec mi pisał o 3 metrach. Dobra, ten ma ile? To jest grubsza rama. Rama ma 110. 110, a ta ma ile? Ta ma 100. W Mustangu też jest rama 100. Ile tu jest wysokości? Wysokości jest do końca Lemesza 74, a dotąd jest 73. No to jest ciut większy niż tamte. Tu tak samo. No tu 72. Ciut większy jest, a odległość między nimi, no zachodzi się tam. Kurde, zima w ręce. Dobra, tu zmierzymy od tego do tego. No, co za chujstwo. Odległość 90. Od śruby do śruby ile jest? 93. Czyli 90 będzie. Odległość między korpusami 90 cm. A długość całego pługa, tamten miał 3 metry, bo trochę. Dobra, tu też zahaczymy tak. Ten ma ile? No tak samo, 2,80. No dziwne, wydawało mi się, że jest dłuższy. 2,80 i tu też 20 cm. No to 3 metry, no. Dziwne. Moje wrażenie, że ta pierwsza skiba jest z dali od traktora, ale dobra, no i tak, co więcej powiedzieć. Ten mi się wydaje, że będzie super orał, ale okaże się, jak się przyjrzycie, w jednej linii to akurat nie jest ustawione, te Lemesze. Ta linia się nie zgadza, tak. Trzeba by tu na tej regulacji troszkę przekręcić, ale to zrobimy już jak będą testy z orki. Na razie to tak zostanie. Jak będą testy z orki, no mam taki
pole. No się muszę jeszcze tam zajechać, spytać, czy to jest do orania. Faktycznie wujek mi godał, że mam tam zajechać, bo jemu to proponowali zaorać, ale już miał pług wyczyszczony i nie chciał. Więc na razie jedynie tam będzie szło spróbować. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że po co tu jest ta dziura? To mnie zaciekawiło. Przez całe jest taka dziura tu. Dziwne. Nie wiem po co może być. Coś chciałem powiedzieć. No nie wiem, coś chciałem powiedzieć. Że Niemiec zarąbał klucze, bo na zdjęciach jeszcze były klucze. Ale to zapieprzyli. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? No nie pamiętam. Dobra, jak mi się przypomni, to powiem w następnym odcinku. Także to będzie na tyle dzisiaj. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć.